Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Z tej strony Gosia Pielichowska. Jestem dietetyczką i psychodietetyczką, a to jest Power Walk, podcast w ruchu, który rozpoczyna się już przy jaśniejszym dniu i przy pięknym słoneczku. Zaraz będzie, oczywiście. Specjalnie zabieram Was na plażę, żebyście zobaczyli, jaki piękny poranek jest dzisiaj w Gdyni. Moi drodzy, wczorajszy Power Walk w domu wyjątkowo, dzisiaj już w ruchu, tak jak powinno być prawidłowy Power Walk. Zobaczcie, po naprawdę nieprzyzwoicie długim czasie prokrastynacji mojej, w końcu mam oto taki puszek, nie wiem, z jakiegoś powodu to się nazywa Dead Cat, nie wiem dlaczego. No w każdym razie to ma osłaniać mikrofon przed wiatrem i mam nadzieję, że jak teraz będzie trochę wiać, chociaż to i tak jest nic w porównaniu do tego, co było jeszcze parę dni temu, wczoraj, to mam nadzieję, że będzie mnie lepiej słychać. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy już w takim coraz piękniejszym wiosennym otoczeniu. Słuchajcie, jest cieplej. W weekend ma być w ogóle z 15 stopni, także idzie wiosna. Idzie wiosna. Nie wiem, dla mnie to jest moja ulubiona pora roku. Uwielbiam wiosnę. Nie wiem jak wy, dajcie znać. Napiszcie, jak to tam jest u was. Czy lubicie wiosnę, czy może bardziej wolicie lato, zimę, jesień. No, jestem bardzo ciekawa. A teraz już przechodząc do tematu naszego dzisiejszego spotkania w ruchu, Power Walku w ruchu, to porozmawiamy o tym, ponieważ ja jestem na zastępstwo za Asię Flis, która co tydzień w czwartek prowadzi Power Walk związany z uważnością, cotygodniowy spacer ku uważności, spacer. To postanowiłam, że też poruszę taki temat ze swojej działki, bo nie jestem psychologiem, więc jestem dietetykiem i psychodietetykiem, więc tutaj w tej działce mogę coś poruszyć, no ale też właśnie, żeby to nawiązywało do uważności, bo ta uważność jest niezwykle ważna w życiu, zwłaszcza dla osób, które bardzo się rozpraszają, są chaotyczne, na przykład takie jak ja właśnie, czy osoby z ADHD, dlatego że im bardziej, to jest bardzo trudne, ale naprawdę bardzo mocno pomaga tak się wystabilizować i spojrzeć na życie z perspektywy takiej trzeciej osoby, bardziej obiektywnie, bez wyrzucania sobie tam, wiecie, jakichś wyrzutów sumienia i tak dalej, bez oceniania, bez traktowania siebie jak worek treningowy, tylko bardzo obiektywnie, tak? Więc ta uważność jest niezwykle istotna. No ale właśnie, no to o czym pomyślałam? Pomyślałam o tym, że poruszę temat, który w zasadzie też, do którego nawiązałam w zeszłą sobotę podczas konferencji dotyczącej płodności i zdrowia hormonalnego kobiet w Łodzi, na której byłam prelegentką, a podczas której mówiłam o tym, jak zaburzenia hormonalne, jak relacja z jedzeniem przekłada się na zaburzenia hormonalne u kobiet, na zdrowie hormonalne kobiet, a tutaj relacji jest bardzo dużo. Tego dzisiaj poruszać nie będę. Możecie mi napisać, czy w ogóle jakieś takie tego typu tematy was interesują w komentarzu. Natomiast dzisiaj postanowiłam poruszyć coś innego. Temat, jakim jest wpływ social mediów na obraz ciała, na postrzeganie swojego obrazu ciała, no i też akceptację siebie, podejście do siebie, zadowolenie z własnej sylwetki. I dlaczego taki temat? Dlatego, że w zasadzie mam takie wrażenie, że właśnie od tej decyzji związanej z tym, że komuś się na przykład nie spełniam pewnych standardów, podejmuję pewną decyzję, żeby iść w kierunku odchudzania. Nie zawsze tak jest, że decyzja o odchudzaniu jest moją decyzją. Czasami jest tak, że ja chcę schudnąć, albo wydaje mi się, że ja powinnam schudnąć, że powinnam być chudsza, dlatego że pokładam w odchudzaniu takie bardzo duże nadzieje, że to jest coś, co sprawi, że moje życie będzie lepsze, że będę bardziej zauważona, że będę postrzegana jako osoba atrakcyjna, godna uwagi, że wreszcie zostanę zaakceptowana, czy komuś się spodobam, na kim mi zależy. I niestety te poskładane nadzieje, one bardzo szybko giną. O, dzień dobry piesku, cześć, cześć, cześć. Te nadzieje, które składamy w odchudzaniu, niestety, nawet jeżeli my schudniemy,
no to one upadają. I ja bardzo lubię taki przykład, że upadają normalnie jak kapcie z 3. piętra, które wyleciało. Nie wiem, czy wam kiedyś spadły kapcie z 3. piętra. Mi spadły wielokrotnie, bo mieszkałam u rodziców na 3. piętrze. I no to wiecie, jest bardzo szybkie, tak? I takie bardzo bolesne. W związku z czym takie odchudzanie, jeżeli my się zdajemy sprawę z tego, że to odchudzanie wcale nie przynosi nam oczekiwanych rezultatów, no to tym bardziej jeszcze pogrążamy się w poczuciu, że coś jest ze mną nie tak, albo, co też pokazują badania, jest jeszcze większa presja na to, żeby jednak być coraz szczuplejszym i idziemy coraz dalej, coraz dalej. No ale właśnie, od tej decyzji, od tego, że ja powinnam schudnąć, albo powinienem, bo facetów dotyczy dokładnie tak samo. Mówimy częściej o kobietach, bo to teraz powiem o takiej teorii uprzedmiotowienia, ale również i faceci mają z tym problem, dlatego że zobaczcie, ile też od facetów wymaga się w naszym świecie. Może to jest niepopularna opinia, może zaraz zostanę w komentarzach hejtowana, ale no tak uważam po prostu, tak, że też faceci tak samo mogą być poszkodowani jak kobiety w kontekście wymagań społeczeństwa dotyczących wyglądu, czy dotyczących ról, jakie powinni spełniać i jacy powinni być w życiu, jakimi partnerami i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że to jest tylko domena kobiet, to także dotyczy mężczyzn. No ale właśnie od tej decyzji się zaczyna, że ja powinienem schudnąć, żeby gdzieś się wpasować w pewne wymagania. No a te wymagania i te takie ideały piękna, które obserwujemy obecnie, które sprzyjają temu, że nie akceptujemy siebie, nie jesteśmy zadowoleni ze swoich ciał, no to niestety kreowane są przez social media. Zaraz wam powiem o 2 badaniach, przeglądach systematycznych, na których chciałabym się skupić, na których oparłam też swoją dzisiejszą wypowiedź, ale nie mogę oprzeć się, żeby pokazać wam, jak pięknie wygląda niebo nad zatoką. O, staram się to, patrzcie. Kto ogląda nas na YouTube, to widzi teraz, jak pięknie dzień wstaje w Gdyni. No, na plaży pojedyncze osoby. Więc tak, ja uwielbiam ten moment, jak jest jeszcze zima, początek wiosny i prawie nikogo nie ma na plaży. A sobie wejdźmy na plażę. Wejdziemy. Dobrze, wracając do tematu. Dla osób, które nas słuchają na Spotify'u, no to nic tam ciekawego, że ja wchodzę na tą plażę. Ale dla osób na YouTube już może tak. No ale dobra. Wracając. Słuchajcie, dzisiaj chciałam powiedzieć o takich 2 przeglądach systematycznych, w których przeanalizowano, czy nawet jedno to uwzględniało, tak, w przeglądach systematycznych, które analizowały wpływ social mediów na obraz ciała, na postrzeganie siebie. I co się okazało? W jednym z nich, to był z 2019 roku, przegląd systematyczny, w którym wzięto pod uwagę ponad 11 000 osób, w sumie, więc całkiem już spora grupa, to nie jest 100-200, tylko już naprawdę porządna ilość. Okazało się, że takie wyśrubowane standardy, które są promowane w social mediach, niestety, ale po pierwsze sprzyjają porównywaniu się, sprzyjają także takim skrajnym zachowaniom żywieniowym i to jest nie tylko głodzenie się, bo można było powiedzieć, poobserwuję sobie osoby bardzo szczupłe, już takie wiecie, graniczące z niedożywieniem, no to rzeczywiście mogę zacząć się odchudzać i na przykład ograniczyć nadmiernie to jedzenie, co jest bardzo niezdrowo, prowadzi do niedożywienia, do niedoborów składników odżywczych, ale okazuje się też, że taka ekspozycja na te skrajnie wyśrubowane standardy, czyli wiecie, płaski brzuch, legendarna thigh gap, czyli przerwa między udami, takie super chude nogi na przykład, które, wiecie, no, czasami jest tak, że ludzie mają to naturalnie i to jest w zupełności okej. Natomiast jeżeli my promujemy taką figurę, która graniczy już z niedożywieniem, bo ma bardzo na przykład mało tkanki tłuszczowej, co jest niezdrowe dla kobiet i musimy bardzo mocno się postarać o to, żeby taką figurę utrzymać, co jest znamienne chociażby w modelingu, no to niestety to nie jest zdrowe i jeżeli takie zachowania promujemy, czy normalizujemy w sieci, to też to nie jest okej. No i co się jeszcze okazało? Na tej grupie badanych zaobserwowano, czy na tym przeglądzie systematycznym zaobserwowano też, że zaczynamy postrzegać siebie w kategorii takiego samouprzedmiotowienia. I już wyjaśniam, o co chodzi. Teoria uprzedmiotowienia dotyczy przede wszystkim kobiet i zakłada,
jest bardzo taka krzywdząca teoria, ale tak jakby to autorzy tłumaczyli, zakłada, że wygląd kobiet, że kobiety są po to, aby cieszyć oko innych. Tak? Więc no, mówiłam, że to jest grubo. Ale, no i teraz tak, w social mediach rzeczywiście jest tak, że musisz ładnie wyglądać, żeby ucieszyć oko innych. Taki normalny wygląd, normalne ciało kobiety z niedoskonałościami, no, albo takimi po prostu normalnymi rzeczami, bo my to właśnie określamy, słuchajcie, niedoskonałości. To są normalne cechy, nie wiem, no ma się zmarszczki, ma się na przykład, nie wiem, celulit, ma się na przykład jakieś, nie wiem, czasami pryszcza. Okej. I to już nie jest takie atrakcyjne. Ma być ultra gładka skóra, piękne włosy, płaski brzuch, w ogóle bez żadnych fałdek, tak? I to jest taką przepustką do szczęścia, do sukcesu, do znalezienia fajnego sobie, atrakcyjnego też partnera. To jest taka przepustka do szczęścia, można by było powiedzieć. Takie rodzi się w nas postrzeganie właśnie redukcji. Natomiast samo uprzedmiotowienie dotyczy tego, że my na każdym kroku, gdzie tylko mamy możliwość, a to w szybie, a to w jakimś lustrze, w jakiejś witrynie sklepowej, przeglądamy się na przykład i obserwujemy, czy ja nadal wyglądam dobrze, ale nie w kontekście tego, jak ja się z tym czuję, czy żeby po prostu sprawdzić, nie wiem, mam plamę, tak, no powiedzmy, nie wiem, gdzieś się zabrudziłam, czyli to dalej widać, albo poczucie właśnie, zadanie sobie pytania, jak ja się czuję, jak mi jest, to ja zadaję pytanie, czy ja nadal wyglądam atrakcyjnie, żeby się podobać innym. I o ile wygląd, rzeczywiście, żebyście mi tu nie zrozumieli źle, jest ważny, wygląd jest ważny, ale uważam, i to powiem powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, uważam, że wygląd jest swego rodzaju wypadkową tego, jak dbamy o swoje zdrowie. Bo ciało, skóra, włosy pokazują to, co jest po prostu w tym ciele, co ciało ma w sobie. I jeżeli się dzieje źle w ciele, źle w jelitach, dużo się stresujemy, nadmiernie ćwiczymy, to wtedy też to widać i na skórze niestety, i na włosach, na niedoborach pokarmowych i to ciało na zdrowie nie wygląda. Osobiście uważam, że piękne ciało to jest zdrowe ciało i odżywione ciało, a nie wychudzone ciało, które jest graniczące z niedożywieniem. Bo z kolei w innym przeglądzie, ten był opublikowany w 2024 roku, czyli rok temu, świeżutki, zaobserwowano, słuchajcie, że właśnie w social mediach normalizuje się destrukcyjne zachowania żywieniowe oraz normalizuje się niestety niedożywienie, bo z jednej strony, słuchajcie, no mamy, takiej też mi właśnie na konferencji zadała, jakby była taka uwaga, że zobaczcie, jaki to jest paradoks, że z jednej strony mamy problem z otyłością, ale z drugiej strony tak dużo osób jednak, bo to statystyki też pokazują, chce dążyć do tej wyśrubowanej, ultrachudej sylwetki, no i podejmuje takie destrukcyjne zachowania żywieniowe, żeby jednak jak najdłużej tą szczupłość zachować. Tak, więc to taki bardzo ciekawy paradoks. Żyjemy w takim świecie, gdzie rzeczywiście wymaga się od nas, żebyśmy byli bardzo szczupli, że to masz być atrakcyjną osobą, masz mieć płaski brzuch, masz mieć ładne ramiona, bez tutaj, wiecie, jak to się nazywa, firanek, tak, czy tam pelikanów, można tak powiedzieć, bez pelikanów, masz mieć ładne, piękne włosy, gładką w górę skórę, jak z reklam kosmetyków, ale z drugiej strony przecież możesz sobie pozwolić na słodkości, na pizzę na przykład, przecież to jest szczęście w życiu, tak, bądźmy hedonistami, więc jest taki promowany dosyć duży dysonans, tak, że rozluźnij tam, nie wiem, pasa, po prostu odepnij wrotki, ale z drugiej strony, jak już te wrotki trochę odepniesz za bardzo, to sorry, ale ty już do nas nie pasujesz, tak? I właśnie, niestety te wymagania, jakie stawiają nam social media i obraz ciała, który jest tam promowany, sprawia, że my jesteśmy niezadowoleni, nieusatysfakcjonowani z ciał takich, jakie mamy. Ale co gorsza, bo to można, wiadomo, nie czerpać z tego satysfakcji, ale co gorsza, to my, słuchajcie, postrzegamy to ciało, wygląd, jako warunek bycia zaakceptowanym przez otoczenie.
warunek taki, który sprawi, znaczy kiedy my go spełnimy, to wtedy dopiero będziemy godni uwagi, wtedy dopiero będziemy zauważeni przez osoby, na którym nam na przykład zależy. Za bardzo pokładamy zbyt dużo uwagi, wiary w to, że wygląd, to odchudzanie sprawi, że moje wszystkie problemy znikną, że moje życie po prostu stanie się lepsze, będzie bez bólu, tak, że wszystkie moje problemy odejdą. A to tak się nie dzieje, tak nie jest. I tak jak powiedziałam na początku, im dalej w las, tym więcej drzew, więc im bardziej my się odchudzamy, tym bardziej jeszcze mamy takie poczucie, przekonanie, że a może jeszcze trochę, bo to chyba nie jest wystarczające, bo zawsze znajdzie się ktoś chudszy, ktoś, kto ma bardziej płaski brzuch, ktoś, kto ma ładniejsze uda na przykład, w moim mniemaniu na przykład, tak, bo to znowu to mamy już na podstawie pewnych doświadczeń, bo zobaczcie, oceniani jesteśmy od samego początku naszego życia, więc na podstawie pewnych zniekształceń już możemy sobie wybudować pewien obraz i jeżeli nie mamy w sobie tej uważności, nie zatrzymamy się na chwilę i nie zapytamy się, ale jak mi jest? Czego ja chcę? Czy naprawdę mi się to nie podoba, tak jak w sensie, czy tak bardzo mi zależy na tym, że ja muszę być taka chuda na przykład, albo nie wiem, mieć taki wyrzeźbiony brzuch, czy nie wystarczy, że ja będę zdrowa? Jak mi jest? Bo jeżeli my sobie tego pytania nie zadajemy, to idziemy jak całe stado do przodu i wtedy rzeczywiście no, może się okazać, że my brniemy na jakieś pewne oczekiwania i wydaje nam się, że to nam się podoba, dany wygląd. A może wcale tak nie jest. I może czujemy się ze sobą okej, ale z jakiegoś powodu, z tego właśnie, że patrzymy się na te social media i patrzymy się na ten postrzegany, na ten wygląd, który jest tam promowany, niestety często, graniczący z niedożywieniem, bo tak jest. Jak ja widzę na przykład zdjęcia czy rolki naprawdę szczupłych bardzo, ale to już naprawdę takie graniczące z niedożywieniem osób i jest potem w sekcji komentarzy, o jak co ty jesz i tak dalej, no kurczę, to jest naprawdę już niezdrowe. A najgorsze jest to, że to dotyka, jakby obrywają, bo my jesteśmy dorosłymi ludźmi, prawda? Pracujemy tutaj nad uważnością, możemy sobie pewne rzeczy, oczywiście pewne przekonania, które mamy, zostają u nas, ale my możemy sobie to pozmieniać. Ale te badania dotyczą głównie nastolatków albo osób do 30 roku życia, czyli takich młodych dorosłych, gdzie ta tożsamość jeszcze się kształtuje. Szukamy siebie i umówmy się, ta akceptacja otoczenia jest naprawdę bardzo ważna, tak? No kto z nas nie pamięta, jak w wieku tam 15-16 lat naprawdę bardzo był ważny dla niego wygląd. Problem polega na tym, że wtedy to była tylko klasa, albo było tylko, nie wiem, osiedle, tak, gdzieś w okolicy, a teraz mamy cały internet. I social media dały nam to, że możemy się porównywać z milionami osób na całym świecie, no i niestety to może prowadzić do pogorszenia nastroju, do obniżonej samooceny, a to z kolei do destrukcyjnych zachowań żywieniowych. Pokażę Wam jeszcze raz zatokę. Przecudnie. O, popatrzcie. To oczywiście kto ogląda nas na YouTube, to sobie popatrzy, a kto słucha nas, to może usłyszy trochę mew, które już tutaj latają, na cały czas już śpiewają. Albo trochę rybitwy. Mewy są większe. Zawsze mi się to myli. No, wracam. Także tutaj najbardziej oprywając nastolatki, które dopiero się kształtują i dopiero gdzieś tam szukają swojej tożsamości, więc jeżeli macie dzieci w tym wieku, to też zwróćcie uwagę na to, czy ten wygląd nie przypadkiem presja, obsesja szczupłego wyglądu nie przysłania przypadkiem tego, co ważne, czyli dbania o swoje zdrowie, czyli też takiego współczucia wobec siebie, ale nie chciałam powiedzieć ciało pozytywności albo miłości do siebie, bo nie każdy potrafi się kochać, ale bardziej takiego szacunku do swojego ciała. Bo to nie jest tak, że musimy się, wiecie, po prostu całować po rękach i tak dalej, tam sobie gładzić główkę samodzielnie. Ja na przykład tak nie potrafię, tak? Więc zdaję sobie sprawę z tego też, że część osób nie powie, że kocham siebie w ogóle, akceptuję siebie tak w pełni. Znaczy akceptować się można, okej, no taki jestem, tak? Takie mam ciało. To ciało pozwala mi realizować różne zadania w życiu, na przykład, tak? Czy ciało było ze mną w takim momencie, czy na przykład ja nie mam dzieci, więc na przykład często kobiety mówią o tym, że ciało pomogło mi na przykład donosić dziecko
dziecko i urodzić, tak? Więc zwróćmy uwagę na takie rzeczy, które to ciało potrafi, a nie cały czas traktowanie go, że ono jest niewystarczające, bo to zawsze będzie niewystarczające. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie w naszym mniemaniu wyglądać lepiej, ale bazą powinno być to, że my dbamy o swoje zdrowie. Dbamy o odżywienie ciała, o to, żeby ono miało pełne spektrum składników odżywczych, których potrzebuje w swoim życiu, których potrzebuje do normalnego funkcjonowania. I wtedy to ciało, które jest odżywione, ciało, które jest zdrowe, to wtedy jest takie piękne ciało. I to nie jest wyznacznik wartości człowieka. To nie jest tak, że jeżeli jesteś osobą szczupłą, masz płaski brzuch, to jest twoja przepustka do szczęścia. No nie, a jeżeli tego nie masz, no to sorry, jesteś po prostu skazany na beznadziejne życie. No nie, a tak niestety sami pewnie sobie obserwujecie, jak jesteście na platformach typu Instagram, że tak to właśnie wygląda wielokrotnie, chociaż to też się zmienia i też już są promowane, co mnie też cieszy, takie bardziej znormalizowane, znaczy normalny wygląd ciała, że to nie zawsze musi być taki ultra szczupły, ale przede wszystkim chciałabym Was zachęcić do tego, żeby zadawać sobie samemu pytanie, a jak mi jest? A jak ja chcę? Jak ja czuję? Bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie określić, czy naprawdę ta decyzja, którą podejmujemy o odchudzaniu, jest moja, czy podyktowana czyimiś oczekiwaniami, które staram się wypełnić, bo wierzę w to, że kiedy zredukuję tę masę ciała, kiedy będę chudszy, bardziej umięśniony, czy mieć bardziej płaski brzuch, to dopiero wtedy będę osobą, na którą będzie można spojrzeć i na która będzie godna zainteresowania, godna uwagi. Moi drodzy, dzisiaj 21 minut, już będziemy kończyć. Wczoraj trochę przedłużyłam, przepraszam Was najmocniej. 35 minut z rana to trochę długo. Wiem, że idziecie do pracy, ogarniacie życie i tak dalej. Także życzę Wam cudownego dnia. Życzę Wam tej też uważności na siebie, dobroci wobec swojego ciała. Nie musicie siebie kochać, jeżeli chcecie, to oczywiście proszę bardzo, nie ma problemu. Ale bądźcie dla siebie dobrzy i traktujcie swoje ciało z szacunkiem. A to będzie wszystko ok. Jestem ciekawa, jakie są Wasze przemyślenia po dzisiejszym Power Walku. Czy może macie jakieś doświadczenia związane właśnie z takim odchudzaniem? Jeżeli chcecie się nimi oczywiście podzielić, to będzie nam ogromnie miło. Ja jeszcze chciałabym podziękować serdecznie naszym patronom, którzy wspierają nas w tworzeniu Power Walk, a także partnerowi strategicznemu, jakim jest platforma Multilife od Benefit Systems. Także moi drodzy, tyle ode mnie na dzisiaj. Jeżeli chcecie się podzielić przemyśleniami, dajcie znać w komentarzu i do zobaczenia następnym razem, a ja Wam jeszcze raz pokażę zatokę. Pa!